Jak już wiecie, na kanale Tropidogradzi przedstawiam różnorodne rasy psów należące do różnych grup. Do grona naszych bohaterów należy już całkiem pokaźne statko czworonogów, które systematycznie poszerzamy o kolejne rasy. Kto nie oglądał, niech nadrobi zaległości i koniecznie obejrzy poprzednie odcinki. To, na czym mi szczególnie zależy, to przybliżanie nie tylko wyglądu, ale przede wszystkim charakteru danej rasy, który wynika z jej pierwotnej użytkowości. Taką było na przykład tępienie gryzoni, o czym mogliście usłyszeć już między innymi w odcinkach o harcie angielskim czy Parson Russell Terrierze. Kto oglądał te filmy, ten wie, że zastosowanie jako szczurołapów, whippetów czy parsonów było niejako dodatkowym względem ich podstawowego zastosowania, czyli psich wyścigów oraz polowania. Natomiast dzisiaj poznamy dwie rasy prawdziwych, 100% szczurołapów. Będzie to pinscher miniaturowy i pinscher średni. Tym samym po raz pierwszy przedstawiamy na kanale dwóch reprezentantów sekcji pinschery i sznaucery, mieszczącej się w ramach grupy drugiej według klasyfikacji FCI. Z pomocą przyjdzie mi pani Marta Lichnerowicz z hodowli Lichnerowicz Kennel FCI, która zaprosiła do siebie liczne grono zaprzyjaźnionych hodowców i miłośników tych ras, aby wspólnymi siłami jak najlepiej przedstawić Wam te ciekawe psy. Przez całe życie zajmowałam się psami użytkowymi. Kiedyś byłam przewodnikiem psa ratowniczego i całe moje życie było związane z dużymi rasami psów. Przyszedł taki moment, w którym miałam uraz kręgosłupa i musiałam przejść na psy równie użytkowe, ale nieco mniejsze. No i wybór padł na pinschera miniaturowego i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Na początek, jak zawsze, trochę historii. I to całkiem odległej, bo na moment cofniemy się aż do końca ery paleolitu. Wówczas człowiek pierwotny z łowcy i zbieracza stał się osiadłym rolnikiem, a wraz z uprawami zbóż w jego życiu naturalnie pojawił się problem gryzoni, które z radością buszowały w plonach. W miarę upływu wieków rolnictwo rozwijało się, a zbiory stawały się coraz większe. Tym samym rosła potrzeba ich bezpiecznego magazynowania. A im więcej zboża udało się zgromadzić, tym większy raj miały grasujące w okolicy całymi tabunami myszy i szczury, które nie tylko niszczyły zbiory, ale i przenosiły rozmaite niebezpieczne dla człowieka choroby. Rolnik szybko zrozumiał, że aby sobie z nim poradzić, potrzebni są sprzymierzeńcy. W tej roli doskonale sprawdziły się niektóre psy, a szczególnie mniejsze odmiany tzw. psów ostrouchych. Dzięki ich selekcji powstały osobniki niewielkie, a przy tym cięte i nieustraszone. Na przestrzeni lat wytworzono typ, który w Wielkiej Brytanii nazywany był terrierem, a w Niemczech i okolicznych krajach właśnie pinscherem. Pojęcie pinscher w sensie typu psa odnosi się do określonej budowy ciała. Cechują ją zwłaszcza zwarta postawa, dość kwadratowa sylwetka, płaska czaszka, stosunkowo słabo zaznaczony stop oraz mocna, tępo zakończona kufa. Pierwotnie były to psy średniego wzrostu, które występowały w dwóch odmianach włosa. O krótkim, przylegającym i dość twardym, określane mianem pinschera gładkowłosego, oraz szorstkim, nastroszonym, rozczochranym, nazywane pinscherem szorstkowłosym. Ubarwienie miały czarne, czarne podpalane, rude i brązowe w wielu odcieniach, srebrne, a także łaciate, zwane arlekinem. Mniej więcej do połowy XIX wieku przedstawiciele obu typów byli ze sobą wzajemnie krzyżowani. Dlatego w miotach znajdowano szczeniaki obu odmian. Później krzyżówek zaprzestano i to wtedy z typu szorstkowłosego wyłoniły się między innymi affenpinschery oraz sznaucery, o nich już niebawem oddzielny odcinek, a z krótkowłosego znane nam do dziś pinschery średnie, pinschery miniaturowe oraz dobermany. Tu należy podkreślić, że choć wszystkie trzy rasy są ze sobą w pewien sposób spokrewnione, to nie można utożsamiać ich z odmianami tego samego psa. I tak, pinscher miniaturowy nie ma nic wspólnego z dobermanem, choć pinscher średni ma swój udział w obu pozostałych rasach. Słowo pinscher najprawdopodobniej pochodzi od angielskiego to pinch, czyli szczypać. Nazwa doskonale odzwierciedla charakterystyczną cechę tych psów, jaką jest swego rodzaju szczypanie schwytanej ofiary.
Nazywane były także ratlerami od słowa rat, czyli szczur. Według historyków kynologii z przełomu XIX i XX wieku, powołując się na przykład na austriackiego profesora Emila Hauka, możemy stwierdzić, że średniej wielkości pies w typie krótkowłosego pinczera żył niemal w całej Europie. Jednak szczególnie rozpowszechniony był zwłaszcza na terenie Niemiec, dawnej Austrii i zachodniej części Czech. Był to jednak typowo wiejski pies pracujący. Nie cieszył się zatem szczególnym uznaniem wśród arystokracji, a tym samym portretujących ich życie malarzy. Szybciej można je było znaleźć w stajniach i w wiejskim obejściu, aniżeli na salonach. Jeden z pierwszych, ale bardzo starannych opisów pinczera znajdziemy w książce pod tytułem Der Hund in seine Haupt- und Nebenrassen autorstwa doktora Reichenbacha z 1836 roku. Tam czytamy: szczupły i pod każdym względem proporcjonalnie zbudowany pies, z wąskimi u podstawy, pionowo stojącymi uszami, maści czarnej, podpalanej lub całkowicie czarnej. Pinscher jest niezależnie od swojej szczupłości mocno zbudowany, o stabilnym i wesołym charakterze, z tego powodu zawsze w ruchu i żywiołowy. Kocha ciepło, dlatego często przebywa w końskich stajniach. Przy swojej dużej aktywności nie może być zamykany, ponieważ będzie wówczas narażony na psią frustrację. Ma wrodzoną skłonność do polowania, tak jak u jamników. Trzymany w domu, stara się wyżyć tę skłonność, polując w ogrodzie na szczury lub szukając kretów. Jak wyglądały ówczesne pinczery, możemy zobaczyć na przykład na rycinach w dziele Jean Bungarca z 1888 roku. Luksusowy pies, instrukcje dotyczące poznania, wychowania i szkolenia wszystkich psów, które nie są wykorzystywane do polowań. Dlaczego jednak rycina wiejskiego szczurołapa znalazła się w książce o psach luksusowych? Niebawem się dowiecie. Pinchery zdobyły ogromną popularność, zwłaszcza na terenie Niemiec, co w 1895 roku poskutkowało założeniem tam klubu pinchera i schnaucera. Niestety szybko okazało się, że uwaga hodowców skupia się przede wszystkim na schnaucerach oraz typie miniaturowym, kompletnie zaniedbując pinchera średniego. W efekcie pod koniec XIX wieku tę rasę uznano za niemal wymarłą, a do pierwszego tomu księgi hodowlanej wpisano zaledwie 4 samce i 4 suki. Hodowla tej rasy rozwijała się bardzo mozolnie, a po II wojnie światowej wręcz pojawiły się poważne obawy, że pinscher średni całkowicie wyginął. I pewnie tak by się stało, gdyby znów nie pojawił się psi anioł stróż. Był nim Werner Jung, czyli główny sekretarz klubu pinchera i schnaucera. Uważał on, że rasie o tak licznych zaletach absolutnie nie można pozwolić zniknąć. Dlatego własnymi siłami zebrał wszystkie pozostałe przy życiu po wojnie pinchery średnie, jakie tylko udało mu się znaleźć, i na bazie 5 sztuk rozpoczął mozolny proces odtwarzania rasy. Dzięki ogromnej pracy i wytrwałości Junga w stosunkowo krótkim czasie wyhodował około 60 psów. Wiele z nich do dziś widnieje w rodowodach współczesnych pincherów średnich. I tak ponownie w historii naszego kanału dokonania jednego hodowcy zapewniły przeżycie całej wymierającej rasie. Nadal jednak jest ona dużo mniej popularna od mniejszego kuzyna. A my wróćmy teraz na chwilę do pincherów miniaturowych, które pod koniec XIX wieku stały się szalenie popularne, ale już w nieco innej roli. Okazały się bowiem doskonałymi towarzyszami dla eleganckich pań z wyższych sfer, dla których z czasem małe pincherki stały się wręcz synonimem luksusu. Całkiem niezły awans, jak na szczurołapów ze stajni. Jednak i dla nich niemalże skończyło się to katastrofą, bo w odpowiedzi na ogromny popyt hodowcy, odpowiadając na rosnącą wśród nabywców modę na pieski coraz bardziej miniaturowe, zaczęli skupiać się przede wszystkim na coraz mniejszym rozmiarze swoich psów. Wynikiem tej lemingowej pogoni były osobniki poniżej 2 kg wagi, osiągające ledwo 20 cm w kłębie, o okrągłej jak jabłko główce i wytrzeszczonych oczach, szpiczastej kufie na wzór ptasiego dzioba i trzęsących się nóżkach grubości ołówka. Szczęśliwie w porę zorientowano się, że dla rasy oznacza to równie pochyłą i skorygowano kierunek hodowli. Z czasem pinscher miniaturowy na powrót odzyskał wygląd pomniejszonego pinchera średniego.
nie tracąc przy tym na popularności. Dzięki temu po wojnie możliwe było dość szybkie odtworzenie populacji, a dziś rasa nadal ma się dobrze i zdobywa kolejnych miłośników na całym świecie. W ramach ciekawostki zdradzę Wam, że podczas I wojny światowej pinczery bywały częstymi towarzyszami żołnierzy na froncie. Dzięki swym umiejętnościom łowienia szczurów, miłemu usposobieniu oraz upodobaniu do poszukiwania ciepłych miejsc doskonale sprawdzały się jako wsparcie w okopach. Obie rasy zostały oficjalnie uznane przez FCI w 1955 roku. W Polsce od dawna szczególnie popularne były pinczery miniaturowe, a apogeum swojej popularności miały w latach 60. i 70. Pinczer średni, zwany rattlerem, osiąga wysokość od 45 do 50 cm w kłębie i masę ciała w przedziale od 14 do 20 kg. Pinczer miniaturowy, nazywany dawniej rattlerkiem, ma od 23 do 30 cm wysokości, a jego masa zazwyczaj wynosi od 4 do 6 kg. Umaszczenie jest takie samo dla obu ras i może być płowe w odcieniach czerwonych, jasnorudych lub ciemnorudych oraz czarne podpalane z czerwonymi znaczeniami nad oczami, na szyi, na łapach do wysokości nadgarstków, po wewnętrznej stronie tylnych nóg, na spodzie ogona, przy jego nasadzie oraz na klatce piersiowej w formie dwóch jednakowych trójkątów. Pinczery średnie to eleganckie pieski o klasycznej urodzie. Zwarta sylwetka oznacza się płynnością linii i dumną postawą o wyraźnie zaznaczonej muskulaturze. Pinczer miniaturowy powinien wyglądać jak pomniejszona wersja pinczera średniego, ale bez cech karłowatości. Elegancki, lekki i atletyczny, choć nie tak muskularny jak jego większy kuzyn. W przeszłości obie rasy miewały kopiowane uszy i ogony, jednak obecnie jest to w wielu krajach zakazane. W naturalnej odsłonie u pinczera średniego uszy są półstojące, natomiast u miniaturowego półstojące lub stojące. Pinczery to pieski bystre, czujne i pewne siebie. Cechuje je spora niezależność oraz temperament zuchwały do tego stopnia, że nawet malutki i niepozorny pies potrafi rzucić wyzwanie wielkiemu dogowi czy rottweilerowi. Na pewno pinczer miniaturowy to nie jest jakby taka zminiaturyzowana kopia pinczera średniego. Bo ja widzę bardzo dużo różnicy jako posiadaczka pinczera średniego, chociaż nie miałam nigdy miniaturowego. Na pewno nie są to psy tak szczekliwe jak miniaturki. One szczekają tylko jak już naprawdę coś się bardzo mocno zaniepokoi. Albo jak są sfrustrowane i znudzone, nie mają tej odpowiedniej dawki ruchu, no ale tak jak większość psów. Widzę też różnice w budowie. Są inne uszy, przede wszystkim widać to też już na pierwszy rzut oka. Bardziej umięśnione. Proporcja ciała też jest inna u miniaturki, u średniego. No i w zachowaniu. To tak jak mówię, to nie są psy, które będą leżeć na kolankach, będą miały być głaskane. Średniaki tego nie lubią. Jako dawni stróże, pinczery bywają nieufne w stosunku do obcych i szczekliwe. Jednocześnie wykazują sporą tendencję do pilnowania swojego opiekuna oraz posesji. Więc jako wnikliwi obserwatorzy bez wątpienia głośno zawiadomią człowieka, kiedy tylko zobaczą coś nowego, dziwnego czy podejrzanego. Pinczer średni ma bardzo silny popęd łowiecki, a przy tropieniu posługuje się zarówno węchem, jak i wzrokiem. Jest przy tym bardzo wytrzymały i bystry, zatem fantastycznie nadaje się do różnorodnych psich aktywności. Ta rasa zdecydowanie nie lubi się nudzić, dlatego opiekun pinczera średniego powinien zadbać o zaspokajanie jego potrzeb poprzez sporą dawkę ruchu, zabawy i treningów. W przeciwnym wypadku sfrustrowany i nieszczęśliwy piesek może stać się wyjątkowo trudnym towarzyszem. Z tego względu pinczery średnie doradzane są raczej doświadczonym opiekunom, którzy potrafią odpowiednio wychować i ułożyć psa. Co więcej, raczej nie poleca się ich rodzinom z małymi dziećmi, o ile nie mają dobrze wypracowanych relacji ze zwierzętami. Na niewłaściwe zachowanie ze strony malucha pinczer potrafi odpowiedzieć zębami. Dzięki wrodzonym predyspozycjom doskonale sprawdza się w roli psa stajennego i jako towarzysz jeźdźców. W mieszkaniu może być jednak nieco uciążliwy, szczególnie jeśli trafi do osoby, która nie prowadzi aktywnego trybu życia. Z kolei pinczer miniaturowy to miły towarzysz rodziny, który będzie dobrym wyborem nawet dla niedoświadczonego opiekuna. Oczywiście, o ile nie straszna mu duża aktywność, ciętość i szczekliwość psiaka.
Mimo swoich małych rozmiarów, pinchery są bardzo aktywnymi psami i bardzo charakternymi. Ja zawsze mówię, że pokochałam tą rasę, dlatego że to jest duży pies w małym ciele i trzeba brać to pod uwagę, że o ile uwielbiają się przytulać i kochają absolutnie pieszczoty z właścicielami, to potrzebują też dużo ruchu, dużo aktywności. Są dość głośne, są rozszczekane, więc no też ktoś, kto lubi spokój i ciszę, no to nie będzie to idealny wybór. Dają dużo jakby radości i fanów w domu, ale no jest to związane z jakimś tam chaosem momentami. Nie jest to najlepszy wybór dla właścicieli z małymi dziećmi, ponieważ po pierwsze pinscher może zrobić krzywdę dziecku, dlatego że też sobie ceni jakby swoją przestrzeń i ta komunikacja z dzieckiem jest dla niego trudna. I tak samo w drugą stronę, ze względu na swoje małe rozmiary, no małe dzieci też mogą jednak stanowić jakieś tam zagrożenie dla psa i mogą przy przypadek mu po prostu zrobić krzywdę, więc tutaj bym raczej odradzała. Rasa dobrze dogaduje się z innymi zwierzętami. Lubi ciepło i bliskość. Ze względu na krótki włos i niewielką ilość tkanki tłuszczowej, w domu najczęściej znajduje swoje miejsce tam, gdzie jest najwięcej miękkich kocyków lub poduszek. Na zewnątrz natomiast warto wspomagać pupila ubraniem chroniącym przed zimnem, bez którego piesek może porządnie zmarznąć. Pinchery miniaturowe uwielbiają zabawę i są bardzo bystre. Dlatego będą doskonałymi partnerami do wspólnych rodzinnych aktywności. Jednak i w tym przypadku warto zachować ostrożność, bo zbyt małe lub nieostrożne dzieci mogą zostać poszczypane po kostkach, a ze względu na filigranową budowę piesków gwałtowne ruchy grożą im poważnymi urazami ciała. Generalnie pinchery miniaturowe, chociaż są uważane za zdrową rasę, są obciążone kilkoma chorobami, na które trzeba zwrócić uwagę. Kupując szczenie, należy zwrócić uwagę, czy rodzice są badani w kierunku chorób serca, które należy regularnie powtarzać co 2 lata, chorób oczu, które również należy regularnie powtarzać, dlatego że jednorazowe badanie nie daje nam 100% pewności, że pies w przyszłości nie zachoruje. I to, co jest też ważne, to jest zwichnięcie rzepki, które również jest charakterystyczne dla pinchera miniaturowego. Poza tym wykonuje się także inne przesiewowe badania genetyczne na choroby, które są rzadsze i taką chorobą jest m.in. cystynuria, która jest również charakterystyczną dla pinchera chorobą. Hodowle w ZKWP, z tych hodowli, które ja poznałam praktycznie większość, dbają o zdrowie szczeniaków, czyli badają rodziców na podstawowe choroby. Prześwietlenie stawów biodrowych, stawów łokciowych, badanie oczu. Pincherów najbardziej jakby podatne na choroby są oczy i to jest podstawa w wybieraniu szczeniaka do hodowli. Badanie oczu i badanie w kierunku choroby von Willebranda, czyli na zaburzenia krzepliwości krwi. Pozostałych chorób tak naprawdę u każdego psa mogą się zdarzyć, ale u pincherów jest ich bardzo mało. Zarówno pincher średni, jak i pincher miniaturowy mają niewielkie wymagania pielęgnacyjne. Łatwa w utrzymaniu czystości szata, jest schludna i nie posiada nieprzyjemnego zapachu, ale przez brak podszerstka zapewnia niską odporność na warunki atmosferyczne. Obie rasy doskonale wykorzystują pokarm, dlatego mogą być żywione zarówno karmą suchą, jak i mokrą lub barfem. Jednak u pincherów miniaturowych może występować tendencja do otyłości, dlatego istotne jest, aby ich nie przekarmiać. Najlepiej podając nieduże posiłki kilka razy dziennie. Co wnosi, to dla mnie mnóstwo radości, dużo ruchu przez to, że są energiczne, potrzebują dużo przytulania do właściciela, zdecydowanie są psami, które lubią się przytulać i moim zdaniem chyba najwięcej radości. Z mojej strony to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeśli podobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Tropidogradzi. A my widzimy się już wkrótce.